Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskim bezpieczeństwie, bo Rosjanie posuwają się cały czas naprzód. Sytuacja Ukrainy wygląda gorzej niż kiedykolwiek, może nie tak źle jak w pierwszych dniach wojny, ale wygląda nie najlepiej. Czy to zwiększa zagrożenie Polski, czy to zwiększa niebezpieczeństwo wybuchu wojny na naszym terytorium? O tym dzisiaj porozmawiamy i o tym, jak powinniśmy się do tego przygotowywać. Pozdrawiam wszystkich patronów. To dzięki Państwu prowadzę ten program. Bardzo serdecznie zapraszam do dołączenia do tego grona. Można to zrobić na platformie patronite.pl. Pozdrawiam też mecenasów Układu Otwartego. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem, serdecznie zapraszam. I bardzo ważne, zapraszam do dyskusji na ten temat, o którym za chwilę będę rozmawiał z moim gościem. Mam nadzieję na Państwa głosy pod tym nagraniem, w komentarzach. To jest ważne również dla pozycjonowania naszego programu, a przede wszystkim ważne jest dla tego, żeby się toczyła dyskusja. A teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Marek Budzisz, Strategy and Future, Tygodnik Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry. Marku, po pierwsze, czy twoim zdaniem, biorąc pod uwagę obecną sytuację wojenną na Ukrainie, wybory, których w Stanach Zjednoczonych, którego wyniku oczywiście nie znamy, ale co więcej, nawet nie wiemy, nie mamy pewności, jak się zachowają oboje dzisiejsi kandydaci, a jedna z nich, który będzie przyszłym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Nie mamy w obu przypadkach pewności, jaka będzie polityka Stanów wobec Rosji, wobec Ukrainy. Widzimy, jaka jest polityka Europy, bardzo kunktatorska. Czy twoim zdaniem ryzyko włączenia Polski do wojny, czy zaatakowania Polski przez Rosję jest większe niż, nie wiem, rok temu? Wydaje mi się, że generalnie tak. Chociaż ja bym nie oceniał tego ryzyka jako poważne zagrożenie. To znaczy nie chciałbym snuć takich prognoz mówiących o tym, że za rok czy za półtora roku Rosjanie z dużą dozą prawdopodobieństwa zdecydują się na atak, bo ta sytuacja oczywiście jest gorsza niż rok temu. Ale to nie oznacza, że jesteśmy, że tak powiem, skazani na wojnę. Wojna jest ryzykiem i trzeba się do niej przygotowywać. Te przygotowania, tutaj też oczywiście od nas dużo zależy. Od nas przede wszystkim, od naszych sojuszników też sporo zależy, ale pewna gradacja powinna być właśnie taka, to znaczy powinniśmy, bo na to mamy wpływ jako wyborcy, jako obywatele, powinniśmy starać się zwiększyć nasze możliwości, zbudować, czy raczej zmodernizować nasz system bezpieczeństwa. Elementem tego systemu jest też współpraca z naszymi sojusznikami, ale tylko elementem. W związku z tym warto tutaj zacząć w Polsce poważną debatę na temat tych zagrożeń, które mogą się pojawić i co my już teraz powinniśmy zrobić, ażeby system bezpieczeństwa zwiększyć. To podejście systemowe jest w tym wypadku kluczowe, dlatego że w przeciwnym razie będziemy budowali takie zdolności wyspowe. W jednym obszarze będziemy mieć duże możliwości, a nawet być może bardzo duże, ale w innym, o którym możemy zapomnieć, będziemy słabi po prostu i to może oznaczać, czy wręcz prowokować przeciwnika do tego, żeby właśnie w tych segmentach, gdzie jesteśmy gorzej przygotowani, zwiększać presję, bo to wszystko, również i wojna,
to są narzędzia polityki, tak? Uprawiamy tego rodzaju działanie po to, żeby wymusić na drugiej stronie ustępstwa i zachowanie zgodnie z tym interesem, który definiuje każde państwo na własny rachunek. W związku z tym ja bym podkreślił wagę podejścia systemowego i podkreśliłbym wagę myślenia strategicznego, to znaczy trzeba odpowiednio wcześnie zacząć pewne działania, ażeby móc po pierwsze poprawić odstraszanie, czyli uniknąć być może w ogóle scenariusza wojennego, no a po drugie, jeżeli chcemy liczyć na efekty, to musimy zastanawiać się, jakie zagrożenia nas czekają i już się przygotowywać do tych zagrożeń, bo jeżeli będziemy reaktywni, jeżeli będziemy reagować post factum, no to po prostu niewiele zrobimy. Ten obszar bezpieczeństwa, bardzo różnorodny, ma to do siebie, że on wymaga pewnego długiego marszu. Tego nie zrobi się z dnia na dzień, a nasi politycy mają skłonność do myślenia kategoriami krótkoterminowych celów i mobilizowania wysiłków. Ja mam wrażenie, że nasi politycy mają skłonność do niemyślenia w ogóle, jakiegoś długoterminowego i o tej potrzebie strategicznego myślenia w różnych miejscach już w Polsce mówi się bardzo dużo, tylko nie w kręgach decydentów, tak, a nawet polityków po obu stronach. Ale zanim porozmawiamy o tych segmentach, bo chciałem, żebyśmy przeszli przez te rozmaite segmenty polskiego państwa, gdzie budowanie tej odporności jest konieczne i nigdy dosyć rozmowy na ten temat, ale jeszcze chciałem wrócić do tego, o czym mówiłem na samym początku. Znaczy, czy twoim zdaniem, bo obserwujesz wojny, zresztą wielokrotnie, już chyba kilkanaście, a jeśli nie więcej razy rozmawialiśmy w ciągu tych 2 lat ze sobą, i rozmawiasz w innych miejscach i ja też. Czy twoim zdaniem ta sytuacja na Ukrainie dzisiaj jest rzeczywiście bardzo zła i to źle wróży temu, jak ta wojna może zostać zakończona, czy też to jest tak, no dobra, jest pewien kryzys, ale ten kryzys jest jeszcze do przezwyciężenia i Ukraina może wyjść z impasu? Ukraina może wyjść z impasu, choć sytuacja jest bardzo zła, ja tak uważam. Problemem jest tylko to, że Ukraina nie wyjdzie z tego impasu, jeżeli sojusznicy Ukrainy, te państwa, które podejmują decyzje, tu nie chodzi o zaopatrzenie i o dostawy sprzętu, chociaż to jest też ważne oczywiście. Tu chodzi o pewne decyzje polityczne. Jeżeli ci sojusznicy Ukrainy tych decyzji politycznych nie będą w stanie podjąć albo nie będą w stanie przekonać się wzajemnie, iż to ryzyko, bo to zawsze są decyzje ryzykowne, warto podjąć. Dzisiaj mamy do czynienia z wojną na wyniszczenie i odwołajmy się do choćby takiego bardzo wymownego kryterium. Mark Rutte, sekretarz generalny NATO, powiedział wczoraj, o ile dobrze pamiętam, że Rosjanie stracili już w czasie tej wojny 600 000 zabitych i rannych. To nie jest nowa liczba. Taka liczba pojawiała się już we wrześniu tego roku. Pisał o tego rodzaju szacunkach pisał dziennik The Wall Street Journal. To, że Rutte o tym mówi, potwierdza jakby wiarygodność tych doniesień dziennikarskich. Tylko warto zwrócić uwagę na fakt, że w świetle ocen na przykład wywiadu brytyjskiego łączna liczba ofiar wojny, mowa jest o zabitych i rannych, czyli wyeliminowanych z walki po obu stronach, przekroczyła 1 milion osób. Jeżeli w związku z tym Rosjanie stracili 600 000, 200 000 jak się uważa zabitych i 400 000 rannych, wyeliminowanych właśnie z walki, to niestety wyraźnie widać, że strona ukraińska straciła 400 000 żołnierzy. Tutaj w tym przypadku liczba zabitych jest znacznie mniejsza niż jeśli chodzi o siły rosyjskie, bo ocenia się to na gdzieś 80 000 osób. Ale to i tak jest bardzo dużo, zważywszy na fakt, że demograficznie Ukraina jeszcze przed wojną była państwem gdzieś przynajmniej 4-krotnie mniejszym niż Federacja Rosyjska. Dzisiaj uważa się, że na Ukrainie jest 28 milionów ludzi, a w Rosji 143.
no to tu mamy do czynienia ze znaczącą dysproporcją. I ta dysproporcja jest też w szeregu innych obszarów. Oczywiście to oznacza, że wojna na wyczerpanie, na wyniszczenie, w takim modelu, jaki Putin narzucił Ukrainie, no bo to nie jest to, że mamy wojnę na wyniszczenie, nie jest kwestią przypadku. To jest pewna formuła wojny, która, można to tak określić, premiuje Rosjan, bo Rosjanie mają więcej sprzętu, większe zasoby magazynowe, większą gospodarkę i więcej ludzi. Nie liczą się z życiem ludzkim, no ale właśnie po to, żeby osiągnąć zwycięstwo. I w tym segmencie, czy w tym obszarze, jeśli się ograniczymy do porównania potencjałów, no to wyraźnie widać, że jeżeli będziemy w tym modelu prowadzili wojnę, czy mieli wojnę tak prowadzoną jak do tej pory, no to prędzej czy później ten potencjał Ukrainy się wyczerpie. I tutaj jest kwestia postawy sojuszników Ukrainy, którzy muszą podjąć kroki po to, żeby odwrócić tę logikę. Znaczy Putin nie może, jeżeli chcemy wojnę zakończyć na warunkach Zachodu, Putin nie może uważać, że jej kontynuowanie przez kolejne lata da mu wreszcie zwycięstwo. On musi, ten jego rachunek strategiczny musi być zbudowany jednak wokół takiego przekonania, iż kontynuowanie wojny będzie zwiększało ryzyko na przykład włączenia się po stronie Ukrainy państw NATO. Mówię tu świadomie o ryzyku, a nie o bezpośrednim już teraz zaangażowaniu. A pewne korzyści, na przykład związane z akcesem Ukrainy do Paktu Północnoatlantyckiego, będą i tak nieosiągalne. Czyli ten rachunek strategiczny Putina musi oznaczać, że nie osiągnie on swoich celów politycznych. Koszty będą znaczące, one są już dzisiaj ogromne, te, które ponosi Federacja Rosyjska, a jeszcze na dodatek ryzyko, że sytuacja się pogorszy z perspektywy rosyjskiej, będzie rosło. Jeżeli tego rodzaju logiki nie uda się narzucić Rosji, to będzie trudno o zwycięstwo. Z tego też powodu zresztą Zełenski w ramach tego 5-punktowego planu zwycięstwa słusznie sformułował pierwszy punkt mówiący o zaproszeniu Ukrainy do NATO i podkreślał, że sam fakt członkostwa może być oddalony w czasie. Tu nie chodzi o przyjęcie dzisiaj Ukrainy do NATO i ryzykowanie już bezpośrednio wciągnięcia do wojny. Tu chodzi raczej właśnie o odebranie Putinowi tego przekonania, że on będzie układał mapę geostrategiczną w tej części Europy. I odmowa Amerykanów, też i Niemców, o tym pisze niemiecka prasa, że Scholz nie chce tego rodzaju zaproszenia sformułować, no ona w gruncie rzeczy jest sygnałem dla Putina, że właśnie kwestia członkostwa Ukrainy w NATO to jest coś, o czym możemy dyskutować. Jeżeli sojusznicy Ukrainy nie przecinają tej kwestii, no to oznacza perspektywę, być może, tego nie wiemy, ale nie można tego wykluczyć, dyskusji, czyli ruch po stronie sojuszników Ukrainy jest zupełnie w przeciwnym kierunku, niż on powinien mieć miejsce, jeśli chcemy mówić o zwycięstwie, a przynajmniej zawarciu jakiegoś porozumienia pokojowego na warunkach akceptowalnych przez Ukrainę i państwa wschodniej flanki NATO. No to nie są optymistyczne wiadomości, z pewnością nie dla Ukrainy. Wydaje mi się, że również niezbyt optymistyczne dla państw właśnie wschodniej flanki NATO. Nie jest kwestią przypadku, że w czasie tego szczytu w Berlinie, który niedawno miał miejsce, nikt z liczących się graczy, bo tu nie chodzi wyłącznie o Polskę, ze wschodniej flanki NATO nie został zaproszony ani konsultowany. No, w związku z tym ta sytuacja dzisiaj wydaje mi się trudna. Ukraina ma duże problemy mobilizacyjne. Ta gotowość do walki już znacząco osłabła. To sami przedstawiciele rządu ukraińskiego mówią o tym publicznie.
No i ta sytuacja frontowa zaczyna się też w związku z tym pogarszać, bo do walki trafiają słabo przeszkoleni i słabo zmotywowani żołnierze, ponosząc też znaczące straty. No, doniesienia, które się tu pojawiają, mówią o tym, że te nowe brygady ukraińskie teraz formowane i teraz szkolone w ciągu 2 tygodni od momentu wejścia do walki mają straty na poziomie od 50 do 70% nawet stanów osobowych. To jest tendencja bardzo niepokojąca. Oczywiście nie jest tak, że Rosjanie nie mają problemów, oni też te problemy mają i to duże. Natomiast tu nie chodzi o sytuację, kto może powiedzieć, iż jest, znaczy kto ma mniej, kto jest w stanie zarządzać tymi swoimi problemami. Rosjanie są w stanie tym zarządzać, a Ukraińcy już w coraz mniejszym stopniu. No właśnie, to wszystko i ta postawa Zachodu, państw Zachodu i Stanów Zjednoczonych może w sytuacji zamrożenia konfliktu, tak? Albo go wręcz, no zakończenia to pewno trudno sobie wyobrazić, ale zamrożenie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Może znakomicie prowokować Putina do sprawdzenia, jak jest tą jednością Zachodu, która nie wygląda specjalnie różowo. Te podziały widać bardzo wyraźnie i to niezdecydowane, to niezdecydowanie i kunktatorstwo jest uderzające. Można prowokować Putina do przetestowania, prawda, i do uderzenia w jeden z krajów, na przykład w Polskę. Wierzymy, że to się nie stanie, ale jak mówiłeś wcześniej, to zależy w dużej mierze od nas, tak? Od tego, jak będziemy do tej sytuacji przygotowani i na ile zniechęcimy agresora do uderzenia, na ile sprawimy, że pomyśli sobie, a to może jednak spróbuję gdzie indziej, nie tutaj, tak? Bo tu cena będzie zbyt wysoka. Więc porozmawiajmy sobie o tym, jaki jest nasz stan przygotowań, jakie są te różne segmenty, jak to ująłeś, tak, naszego państwa, które składają się na naszą odporność. Tak? Więc mówimy o armii, o wyposażeniu armii, o sprzęcie i amunicji, o środkach ludzkich, o tym, w jaki sposób, jak duża jest ta armia, na ile ona jest sprawna i gotowa do działania, ale też mówimy o infrastrukturze państwa, takiej infrastrukturze cywilnej, która może być wykorzystana do obrony. Mówimy o obronie cywilnej, czyli przygotowaniu cywilów do walki. Wreszcie o takich rzeczach, o których rzadziej w Polsce mówimy, jak bezpieczeństwo, nie wiem, zdrowotne czy żywnościowe. I jakbyś mógł, spróbujmy przejść przez te poszczególne elementy i sobie powiedzieć, gdzie my dzisiaj jesteśmy i co jest do zrobienia. Zacznijmy od armii. Wszystkich tych obszarów nie omówimy. Ja bym zwrócił uwagę na jeden niezwykle istotny segment tego przygotowania się na sytuację kryzysową, który na pierwszy rzut oka w przypadku Polski wygląda bardzo dobrze. Mam tutaj na myśli bezpieczeństwo żywnościowe. Polska jest w Unii Europejskiej państwem w największym stopniu samowystarczalnym, jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe. Jesteśmy bardzo dużym producentem żywności. Tak, jesteśmy dużym producentem, ale w Unii Europejskiej są też inni duzi eksporterzy żywności. W pierwszej dziesiątce jest kilka krajów eksportujących dużo żywności, ale to nie oznacza, że one są samowystarczalne, bo mogą być tak ukierunkowane, że w niektórych segmentach eksportują, a w innych muszą importować. My akurat mamy tę dobrą sytuację, że nasze rolnictwo jest dość wszechstronne, a w związku z tym jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli oceniamy zdolności do właśnie samozaopatrzenia w żywność. To są dane zaczerpnięte z takiego raportu niedawno publikowanego przez Klub Jagielloński, właśnie on jest poświęcony bezpieczeństwu żywnościowemu i polityce państwa. Dlaczego to jest istotne? No, po pierwsze, bo na tym przykładzie, jak w soczewce widać, co można zrobić i co należy robić z odpowiednim wyprzedzeniem. No po pierwsze mówi się o tak zwanej weaponizacji wszystkiego. Rosjanie używają również również żywności w charakterze pewnego narzędzia presji,
nie zrezygnowali z próby zablokowania ukraińskiego korytarza zbożowego tego przez Morze Czarne, bo to się Ukrainie udało odblokować. Dzisiaj wolumen eksportu ukraińskiego zboża jest większy niźli przed wojną, właśnie za pośrednictwem portów czarnomorskich i tej nowej trasy żeglugowej przebiegającej przez wody terytorialne Rumunii i Bułgarii. Ale Rosjanie nie rezygnują z prób atakowania zarówno infrastruktury portowej, jak i już statków przewożących to zboże, co oznacza, że my musimy jako państwo myśleć o tym, co się stanie, jeżeli znowu powtórzy się ta sytuacja, którą już przecież przeżywaliśmy, że ukraińskie zboże zacznie wlewać się na nasz obszar. Zboże, rośliny oleiste. Trzeba się do tego przygotować wcześniej. 2 lata temu mówiliśmy o porcie, który byłby dedykowany do eksportu artykułów rolnych. Mówiliśmy o specjalnej infrastrukturze magazynowej, mówiliśmy o trasach, liniach kolejowych, mówiliśmy o zdolnościach do wysłania tego, co Ukraińcy chcą wyprodukować, tranzytem przez nasze terytorium, jeśli by ich porty czarnomorskie znowu zostały zablokowane. Rosjanie zaczęli atakować Odessę, zaczęli atakować sąsiednie porty, więc ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. Ale my przez ten czas nic nie zrobiliśmy. Czy jest prawdopodobny powrót do sytuacji, którą mieliśmy, nie wiem, bodajże rok z kawałkiem temu? Tak, jest prawdopodobny i dlatego nie można działać doraźnie, bo portu ani linii kolejowej nie wybuduje się w ciągu 2 tygodni. Tu jest A czy od tamtego czasu, niezbędne. kiedy mówiliśmy o tym, kiedy ten kryzys wybuchł i był w Polsce tak gorący, u nas coś się w ogóle zdarzyło? No właśnie państwo nie. Na tym polega cały problem, że się nic nie zmieniło. Albo bardzo niewiele. Niewystarczająco się przygotowaliśmy na taką ewentualność. Dlaczego to jest w ogóle istotne? Rolnicy protestują i my to dostrzegamy, ale to nie jest istotne zjawisko z punktu widzenia protestów rolniczych. Ono jest istotne z punktu widzenia tego, czy w segmencie produkcji żywności w Polsce pozostanie taka liczba producentów jak dzisiaj, bo to oni nam gwarantują tą różnorodność produkcji i dostępność żywności. Jeżeli stworzymy takie realia ekonomiczne, które będą powodowały, iż po prostu nie da się przeżyć z produkcji żywności, no to okaże się, że za lat 2, czy za lat 3, a może 5 będziemy mieli dużo mniejszą zdolność do produkcji i zaopatrzenia się w żywność. Mało tego, może się wówczas okazać, że już nie jesteśmy samowystarczalni. Jesteśmy uzależnieni od importu, a ten import może być zagrożony. I tu jest podstawowa różnica między takimi państwami jak Polska, a na przykład takim państwem jak Niemcy. Niemcy są dzisiaj importerem żywności. Nie są w stanie pokryć własnego zapotrzebowania, więc z ich perspektywy otwieranie rynku unijnego, czy to na produkty z Ukrainy, czy też na produkty z Ameryki Południowej, z państw Mercosur, jest w gruncie rzeczy kwestią pewnego rachunku ekonomicznego. Oni muszą importować, więc dobrze by było, jeżeli importuje się taniej. Ale z punktu widzenia państwa takiego jak Polska, które ma znaczącą własną bazę produkcyjną, jeżeli dopuścimy tani import zewnętrzny, no to okaże się, że nasi rolnicy tej konkurencji po prostu nie będą wytrzymywali i wtedy albo państwo musi wkroczyć. Ja nie mam na myśli protekcji celnej, bo to jest w Unii niemożliwe. Mam na myśli pewną rozsądną politykę, która pomoże rolnikom, tym, którzy chcą pracować, a o czym jeszcze musimy wiedzieć. My mamy najlepszą sytuację w Europie, jeśli chodzi o taki tak zwany kapitał kulturowy w rolnictwie. To znaczy mamy największą grupę młodych rolników i najlepiej wykształconych. Na tle innych państw europejskich nasza sytuacja pod tym względem jest najlepsza, czyli mamy ten zasób ludzi, którzy chcą produkować żywność. I chcą, żeby Polska oczywiście była też znaczącym tej żywności eksporterem, również na potrzeby innych państw europejskich. No ale jeżeli tutaj nie wkroczy państwo, no to trochę jak w przypadku tego zboża ukraińskiego, infrastruktury transportowej,
może się okazać, że warunki tak się pogorszyły, że ci rolnicy nie wytrzymają konkurencji. Mamy jeszcze kwestię polityki klimatycznej, mamy zapowiedzi odejścia od systemu dopłat. To jest przecież kwestia dyskutowana w Brukseli, więc mamy cały ten splot zagadnień, który może niestety, takie ryzyko istnieje, doprowadzić do sytuacji, że my z państwa samowystarczalnego staniemy się państwem wrażliwym w pewnych obszarach, a mając takiego sąsiada, jakim jest Rosja, no musimy się liczyć z sytuacją, że on będzie starał się, ten nasz sąsiad, wykorzystać te nasze słabości. I tu się splata kilka oczywiście elementów. Po pierwsze, myślenie strategiczne. Musimy analizować sytuację, jak ona może się rozwinąć w najbliższych kilku latach, a nie siedzieć i być zadowolonym z faktu, że dzisiaj jest nieźle. Po drugie, musimy się zastanowić, czy nasze interesy dadzą się pogodzić z interesami naszych sąsiadów i innych państw we wspólnocie europejskiej, bo to nie jest pewne. Po trzecie, musimy się zastanowić, jakie narzędzia własnego państwa, jak używać tego własnego państwa, ażeby poprawić swoją sytuację. To jest kwestia reformy instytucji publicznych. My mamy na przykład w tym segmencie otoczenia rolnictwa bardzo rozdrobnione, rozmaitego rodzaju inspekcje, które nie są w stanie w sytuacjach na przykład takiego kryzysu, jak miał miejsce ze zbożem ukraińskim, odpowiednio szybko reagować, bo po prostu nie mają zasobów, nie mają sił, nie mają ludzi, nie mają odpowiednich budżetów. To musimy też zmienić i musimy wreszcie też pomyśleć, bo nowoczesne rolnictwo wymaga znaczących kapitałów. My musimy pomyśleć, jak ci rolnicy powinni w stanie być, generować ze swojej produkcji kapitały, które pozwolą im inwestować i rozwijać się. W przeciwnym razie ta nasza dobra sytuacja może ulec zmianie i ten raport Klubu Jagiellońskiego o tym bardzo precyzyjnie tam wskazuje, dziesiątki konkretnych rozwiązań o tym mówi. Ale, że tak powiem, matką wszystkich problemów, czy matką, że tak powiem, wszystkich rozwiązań jest jedna podstawowa sprawa, mianowicie obywatele muszą mieć świadomość sytuacji i powagi tej sytuacji i nasza klasa polityczna, ludzie aktywni w sferze publicznej, no muszą zacząć nieco inaczej, delikatnie to ujmę, podchodzić do spraw państwowych. I zwróćmy uwagę na fakt, że to właściwie dotyczy wszystkich kwestii związanych z systemem bezpieczeństwa. Bo ten system bezpieczeństwa, my tu trochę powiedzieliśmy tylko o bezpieczeństwie żywnościowym, no on jest wieloaspektowy. To są siły zbrojne, to jest obrona cywilna rozumiana jako przeszkoleni ludzie, którzy się angażują w sytuacjach kryzysowych. To są wreszcie przeszkoleni obywatele, którzy też muszą wiedzieć, jak się zachowywać w takich sytuacjach. To są no właśnie, to ja chciałem, żebyśmy, Marku, porozmawiajmy chwilę o tej obronie cywilnej, bo tak o armii i o amunicji w Układzie Otwartym już rozmawiałem sporo. Zresztą polecam Państwu debatę na temat amunicji, którą kilka tygodni temu tutaj odbyłem, której wymowa niestety jest bardzo smutna. Tu nie jest tak jak z rolnictwem, że teoretycznie że jest nieźle, ale trzeba dużo zrobić. Tu jest po prostu z amunicją jest źle. Siły zbrojne to jest osobny wątek, o którym też wiele razy rozmawialiśmy, a chciałem, żebyśmy pogadali o tej obronie cywilnej. Ale też będzie źle, jak nie zaczniemy nic robić. No tak. Jak będziemy czekać z założonymi rękoma, to te trendy w Europie, które się nam rysują, doprowadzą w krótkim relatywnie czasie do znacznego pogorszenia się tej sytuacji, dlatego dzisiaj trzeba bić na alarm i wzywać do działania. Źle jest również, a nawet bardzo źle, jeśli chodzi o obronę cywilną, właściwie, bo prawie nic się nie dzieje. Jesteśmy ciągle na etapie przeddebaty na ten temat, a tu właściwie już powinni w całej Polsce odbywać się regularne szkolenia i powinniśmy wiedzieć, co kto
w czasie sytuacji zagrożenia ma i powinien robić, jakie jednostki powinny co robić. Porozmawiajmy chwilę na ten temat. Tak? Od czego twoim zdaniem powinniśmy zacząć pracę nad uruchomieniem realnie funkcjonującej obrony cywilnej? No ja bym zaczął pracę od tego, że należałoby się przyjrzeć, jak funkcjonują kraje, gdzie obrona cywilna jest zorganizowana i działa. Jaka tam filozofia przyświeca i przyświecała, bo to przecież nie jest coś nowego, to obrona cywilna to są przecież działania, które były podejmowane w czasie zimnej wojny i mają wieloletnią historię. Tych przykładów sukcesu jest co najmniej kilka. Ja odwołam się do podejścia szwedzkiego, które wydaje mi się dość interesujące. Mianowicie podstawową zasadą to jest tak zwana filozofia bottom-up, czyli nie buduje się zdolności w tym zakresie od góry, tylko od dołu. Dlatego, że zadania związane z obroną właśnie cywilną są realizowane na poziomie gmin, na poziomie lokalnych wspólnot, a rolą państwa i administracji publicznej jest, jak powiem, wsparcie tych działań, a nie budowanie własnego systemu, który ma zastąpić aktywność obywateli. Tej aktywności obywateli nie da się zastąpić. Nie ma obrony cywilnej bez aktywnych obywateli. No jeżeli ktoś tak myśli, to bardzo poważnie się myli. W przypadku Szwecji, a tu pamiętajmy o tym, że Szwedów jest 10 milionów z grubsza rzecz biorąc, czyli 4-krotnie mniejsze społeczeństwo niż w przypadku Polski. Tych aktywnych ludzi w obronie cywilnej, wytrenowanych, często umundurowanych, posiadających zasoby jest 350 000. A w czasie zimnej wojny było ponad 1 200 000 nawet, o ile dobrze pamiętam, czyli mamy do czynienia z pewnym systemem powszechnym. Gdybyśmy tę miarę szwedzką, nawet z czasów obecnych, przykładali do polskich rozwiązań, to my w Polsce musimy mieć 1 200 000 ludzi, których byśmy nazwali takim trzonem obrony cywilnej. Ale to też nie zwalnia nas z obowiązku przeszkolenia wszystkich innych obywateli. I tu znów odwołam się do przykładu Szwecji. W Szwecji Organizacja Obrony Cywilnej na swojej stronie informuje, że każde 5 osób mieszkających w Szwecji, które się porozumie, zbierze i poprosi o przysłanie trenera, zostanie przeszkolone, bo chodzi o to, żeby nie zastępować tej pierwszej aktywności indywidualnej. Ludzie muszą też chcieć coś zrobić dla własnego bezpieczeństwa i świadomości, poznać swoich sąsiadów chociażby, to jest już pierwszy krok w tym zakresie, zobaczyć w jakim środowisku się mieszka, czy może 2 mieszkania dalej nie mieszka osoba obłożnie chora, której w sytuacji na przykład kryzysowej, gdzie może nie być wody, światła, łączności i będziemy mieli problemy z zaopatrzeniem w żywność, to przecież o tym mówiliśmy, trzeba będzie pomóc. I w Szwecji każde takie 5 osób może być przeszkolonych. Instruktor z Organizacji Obrony Cywilnej przyjdzie, przeszkoli te osoby, państwo za to zapłaci. To będzie szkolenie bezpłatne, ale oczywiście ludzie szkolący muszą otrzymać swoje wynagrodzenie, bo to muszą być profesjonaliści. Tu nie chodzi o jakąś chałturę i potem pisanie w sprawozdaniach, że wszystko jest idealnie. W związku z tym system powszechny, system budowany od dołu, system ciągle sprawdzany. Szwedzi robią rocznie kilkanaście takich ogólnokrajowych testów reagowania na różne sytuacje zagrożenia. Tych sytuacji można wymyślać dowolną liczbę. Chodzi o to, żeby sprawdzić, czy nasz system działa. Szkolimy się i sprawdzamy się, szukamy naszych własnych błędów, luk, tego, co robimy może nie najlepiej i staramy się poprawić. Czyli też musimy mieć skoncentrowany wysiłek na szukaniu jakby optymalnych rozwiązań.
No i to wydaje się takim podstawową zasadą, jakby jak ten system jest zbudowany. A co robią polskie władze? I tutaj akurat poprzednia koalicja rządząca niczym się nie różni od obecnej koalicji rządzącej. Bo nic nie robią. Nie, na razie mamy propozycje legislacyjne, tylko problem polega na tym, że one są fatalne, no one są bardzo złe. Władza myśli sobie w ten sposób, że rząd skonstruuje system, który będzie aplikowany do właśnie tych sytuacji zagrożenia. I co więcej, ta ustawa, która jest dzisiaj procedowana w parlamencie i będzie pewnie niedługo uchwalona, to jest ustawa, która charakteryzuje się takim urzędniczym, ja to określam, myśleniem. To znaczy, jak dodamy do siebie wszystkie istniejące służby i znajdziemy tę, która jest najlepiej funkcjonującą. Wydaje się, że słusznie uważa się, iż najlepiej funkcjonującą w Polsce jest Straż Pożarna. Mam na myśli zawodową Straż Pożarną. I tej Straży Pożarnej dodamy pieniędzy, to zbudujemy w oparciu o zaangażowanie strażaków, też i ochotników strażaków, system obrony cywilnej. No nie zbudujemy, dlatego że Straż Pożarna ma swoje zadania, ma swoje pola odpowiedzialności, one są niemałe. W sytuacji zagrożenia musi się czymś zajmować, czyli nie możemy liczyć na to, że strażacy, na przykład jeśli wybuchnie jakaś sytuacja konfliktowa, będą jednocześnie byli w stanie gasić pożary, powodować, iż drogi będą przejezdne i realizować system ewakuowania ludności czy szeregu innych zadań. To wydaje się nadmiernym optymizmem, a taki model chce nam zaproponować rząd obecnej koalicji. Co więcej, tam są dość zasadnicze problemy związane z tym, z czym w Polsce w ogóle mamy problemy, czyli z rozgraniczeniem kompetencji. Kto za co odpowiada? No bo na przykład na szczeblu wojewódzkim za obronę cywilną odpowiada zarówno marszałek województwa, czyli organ samorządowy, jak i odpowiada administracja publiczna, czyli wojewoda. Koordynowanie tych działań, tego całego systemu, no, wydaje się zadaniem karkołomnym jeszcze w sytuacji na przykład wojny. No to już jest w ogóle mało prawdopodobne, że to się uda sprawnie zrobić. Natomiast system, który chce się w Polsce budować, z pewnością będzie systemem dość drogim, bo rząd planuje przeznaczyć co roku 0,3% PKB, czyli to łatwo policzyć, że to jest gdzieś około $2 miliardów, czyli 8 miliardów złotych. Na pewno te istniejące służby, które mają inne zadania, ale przy okazji mają budować system obrony cywilnej, one na pewno bardzo chętnie zagospodarują te środki. Tylko jest pytanie, czy w efekcie my będziemy mieli system nowoczesny, sprawny, zbudowany w oparciu o te zasady, czy będziemy mieli jakąś namiastkę takiego systemu. Ja uważam, że ta ustawa nam nie daje nam nadziei, iż zbudujemy system obrony cywilnej taki, jak on funkcjonował w wielu państwach. A sytuacja dzisiaj jest znacznie gorsza niż na przykład 50 lat temu. No bo mówiliśmy o bezpieczeństwie żywnościowym. 50 lat temu mieliśmy magazyny żywności, nie mieliśmy tego systemu, że TIR przywoził do każdego sklepu wielkopowierzchniowego, a przecież tam w przeważającej części robimy zakupy, zaopatrzenie co 2-3 dni i może się okazać, że jeżeli komunikacja zostanie zakłócona, drogi będą zablokowane na przykład przemieszczającym się wojskiem, to zaopatrzenie w żywność i w wodę nie dotrze. Mieliśmy już problemy w czasie powodzi z zaopatrzeniem w wodę, bo się okazało, że nie ma jakichś zasobów magazynowych, jeśli chodzi choćby o wodę butelkowaną, dość podstawowy środek niezbędny do przeżycia. W związku z tym tych zadań będzie dużo.
a nawet niektórzy eksperci, którzy analizują, jak budować system obrony cywilnej, uważają, że w gruncie rzeczy to zależy tylko od pomysłowości przeciwnika. Rosjanie są pod tym względem bardzo pomysłowi, w związku z tym nie będziemy mieli do czynienia z takim zamkniętym katalogiem ryzyka, na które musimy się przygotować. Ten katalog zawsze będzie otwarty i to, na co trzeba położyć nacisk, to trzeba zbudować, jak oni to określają, uczącą się strukturę, czyli taką strukturę, która analizuje sytuację, komunikuje się ze sobą, wyciąga wnioski i szybko reaguje. Model szwajcarski, czy właśnie skandynawski jest taką strukturą, bo to jest organizacja masowa, a nie jest ograniczona do służb, które mają swoje zadania. I ta masowość właśnie powoduje to, że przeszkoleni ludzie, świadomi sytuacji, mający też narzędzia reagowania, no, stają się w sytuacji kryzysowej taką strukturą, która szybko się uczy, szybko reaguje, wyciąga wnioski i stara się też przeciwdziałać. To jest no zresztą która, jak rozumiem, wojny na Ukrainie. Tak. I która też, rozumiem, jest odpowiednio, znaczy, która może być działać w sposób zdecentralizowany, tak? Że nie wszystkie decyzje Oczywiście, muszą tak. Zapadać bardzo wysoko po to, żeby w Głogowie ustalić, kto ma jak reagować, kiedy tam coś na ten Głogów, Żnin, Gostyń czy inne miasto w Polsce coś kiedyś spadnie, czy coś złego się może wydarzy. Może się okazać, bo to nie... że musimy decydować na poziomie gminy, tak, a może nawet jeszcze mniejszej lokalnej wspólnoty. No i w tym sensie powiedziałem, że nic żaden z rządów nie robi, bo no, wojna wybuchła ponad 2,5 roku temu. Ponad 2,5 roku temu. Przez te 2,5 roku ileś razy mówiliśmy, i to wiele osób mówi w Polsce o realnym zagrożeniu wojną. Tymczasem mamy przełom października i listopada, prawda, końcówkę października 2024 roku i nikt z nas nie widział żadnych szkoleń organizowanych poza WOT-em, tak, ale to jest inna struktura. Nic takiego do dziś się nie dzieje i co więcej, ja nie widzę takich szybkich perspektyw na to, żeby coś takiego zaczęło się dziać. Właśnie z tego powodu, że u nas dominuje coś, co ja określam mianem myślenia urzędniczego. I to jest bardzo wyraźnie widoczne w tej ustawie, która znajduje się w Sejmie i jest procedowana. To znaczy tam mamy enumeratywnie wyliczone wszystkie służby i organizacje, też i organizacje społeczne, które powinny połączyć swoje wysiłki i zbudować w efekcie służbę obrony cywilnej. To wydaje się bardzo ryzykowne. No właśnie z tego powodu, że te organizacje mają swoje zadania i swoje funkcje. Koordynowanie takich bardzo dużych zespołów jest samo w sobie niesłychanie trudne. Uruchamia się pewien przetarg o środki, o prestiż, o pozycję w systemie, na czym może cierpieć całe przedsięwzięcie. No nie tak budowały obronę cywilną państwa, które utrzymały ją do dzisiaj. Zresztą w Polsce my mieliśmy obronę cywilną, ona funkcjonowała wedle innych zasad niż te, które dzisiaj planuje wdrożyć rząd. No i to jest generalny też problem pewnej, nazwijmy to, mentalności. Amerykanie czy Anglicy mówią o mindsetie. Znaczy, jeżeli rząd i klasa polityczna będzie cały czas myślała o tym, że samodzielnie zbuduje system dla społeczeństwa, bez udziału tego społeczeństwa albo z limitowanym udziałem społeczeństwa, no to tego systemu nie zbuduje, jeśli mamy mówić o systemie powszechnym i skutecznie jakby harmonizującym bardzo wiele różnych obszarów działania i aktywności też obywatelskich, no bo to oznacza, żeby mówić o sprawnym systemie obrony cywilnej, to my w każdym powiecie średnim, powiedzmy, nie mam na myśli tych największych, musimy mieć
2-3 tysiące osób, które są przeszkolone, objęte tym systemem, które będą mobilizowane w sytuacji zagrożenia, nawet i stopniowo, bo przecież te sytuacje zagrożenia są stopniowalne. W Stanach Zjednoczonych taką rolę odgrywa Gwardia Narodowa, która jest formacją będącą też jakby rezerwą sił zbrojnych, ale tu mamy do czynienia z takim podejściem, które nie oznacza, że obrona cywilna jest jakimś dodatkowym obowiązkiem już dzisiaj istniejących służb, bo te obowiązki w sytuacjach zagrożenia też będą narastały i może okazać się, że na te dodatkowe już nie starczy czasu, energii ani zasobów. W związku z tym to w moim odczuciu jest bardzo ryzykowne podejście, a jeszcze umacnia nas to w takim przekonaniu, że traktujemy system bezpieczeństwa, traktujemy siły zbrojne i inne służby trochę w kategorii takiej jak agencja ochrony, to znaczy płacę podatki, w związku z tym oczekuję, że będę chroniony przez państwo, a sam się nie mam zamiaru angażować. No to tak się tego nie zrobi. Obrona cywilna właśnie polega na tym, że wszyscy muszą być i przeszkoleni, i spora część ludzi musi być zaangażowana w ten system, czyli takie podejście konsumenta bezpieczeństwa no jest tutaj niemożliwe, a niestety obawiam się, że ten model, o którym myśli rząd, ja nie odmawiam dobrej woli Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, które ten projekt przygotowało, no obawiam się, że te konstrukcje tam budowane, no właśnie umacniają tą niedobrą postawę, szkodliwą i ograniczającą możliwości budowania systemu bezpieczeństwa. W tym wszystkim też niezwykle istotna jest komunikacja i budowanie takiego, nie chodzi o to, że budowanie atmosfery strachu, tak, tylko takiej realnej oceny sytuacji i takiego przekonania, że tak jak powiedziałeś, każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, a nie tylko wynajęta agencja ochrony czy wynajęta armia opłacana z naszych podatków. My też musimy być tego świadomi, też musimy na to naciskać, też w naszych miastach, dzielnicach, na wsiach przygotowywać się do tej sytuacji, znać rolę, jaką każdy z nas może odegrać w sytuacji zagrożenia, bo to nie musi być tylko wojna, to może też być katastrofa naturalna, prawda, albo coś, co znienacka, albo atak terrorystyczny. No właśnie to jest istotą całego problemu. W moim odczuciu podejście polegające na tym, że buduje się bez zaangażowania, czy bez próby zaangażowania obywateli pewną konstrukcję, to jest działanie, które paradoksalnie zwiększa poczucie niepewności, a nie zmniejsza. No bo każdy obserwując to, co się będzie działo, dojdzie do wniosku, że sytuacja rzeczywiście jest coraz gorsza, jeżeli tego rodzaju przedsięwzięcia są realizowane. A to wcale przecież nie zmniejszy tego braku wiedzy na poziomie każdego obywatela, jak zachować się w sytuacji pogorszenia bezpieczeństwa. No jak przetrwać na przykład przez ten czas, kiedy możemy być pozbawieni prądu, łączności, wody i nie móc, dajmy na to, zrobić zakupów w sklepie, bo transporty z żywnością nie dotarły. W związku z tym to moim zdaniem jest błędne podejście. To jest podejście, które po pierwsze nie da nam szybko, a tu musimy działać też szybko, pożądanego efektu. Będzie bardzo kosztowne, będzie pogłębiało pewien chaos, bo kwestie docierania się struktur, tego szukania pewnego punktu równowagi w tym nowym podziale kompetencyjnym. W pierwszej fazie to zawsze powoduje taki narastający chaos, bo różne struktury walczą o swoje miejsce w tym systemie. W związku z tym to niestety jest nie do uniknięcia. Czyli będziemy mieli do czynienia z takim działaniem, które będzie czytelnym sygnałem dla obywateli, że sytuacja może się pogarsza, ponieważ rząd przystępuje do jakiejś aktywnej
akcji, ale nie będzie przekonania, że wszystkie te obszary są pod kontrolą i sami obywatele zaczynają dostawać wiedzę. W związku z tym to są ryzyka, o nich trzeba mówić, po to właśnie, żeby uniknąć tych być może błędnych rozwiązań. 6 listopada na Stadionie Śląskim województwo śląskie organizuje duże spotkanie z udziałem Strategy and Future. Ja tam będę, będzie tam Jacek Bartosiak. Będziemy rozmawiać o obronie cywilnej. Każdy może przyjść, wstęp wolny, zapraszamy. Właśnie chodzi o to, żeby rozmawiać, jak zorganizować obronę cywilną, jak się zaangażować, jakie warunki trzeba spełnić, co władze samorządowe powinny zrobić, czego się też domagać być może od rządu. To jest ważna debata. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa, bo też chodzi o to, żebyśmy pokazali, że jesteśmy tym zainteresowani. Więc 6 listopada Stadion Śląski, godzina 18, wstęp wolny. Zapraszam serdecznie wszystkich. To jest bardzo ważne, żebyśmy my o tym rozmawiali, żeby nasza świadomość rosła, żebyśmy my nie liczyli, że ktoś za nas wykona jakąś robotę, że nas ochroni agencja ochrony czy wyłącznie armia. My wszyscy mamy swoje zadania do wykonania i o tym tu w Układzie Otwartym rozmawiamy i będziemy rozmawiać i warto uczestniczyć w takich wydarzeniach. Marku, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie Państwo, co o tym sądzicie. Napiszcie, w jaki sposób powinniśmy się my wszyscy przygotowywać na zagrożenia, w jaki sposób powinniśmy naciskać też na władze jedne czy drugie, by prowadziły realne działania, byśmy nie czekali, bo te zagrożenia niestety rosną, a my musimy być na to przygotowani. Dziękuję bardzo, to wszystko na dzisiaj, do zobaczenia.